Jak dzisiaj tak 45 minut jazd testowych na nowym RT-ku, tak żeby się zaznajomić. Na szczęście jest z automatem. A sobie spróbujemy włączyć radyjko. Wszyscy chwalą ten z najsłynniejszych obrazów Leonarda da Vinci. Znaczy tej szyby się nie da wyżej podnieść i na przykład jak mi, to ja widzę przez szybę. Nie wiem jak ty, zobaczymy na autostradzie jak możemy. Nie ma problemu. No szyba jest taka, mówię, średnia. No dobra, takie pierwsze wrażenia. Mały w porównaniu do RT 1250. Taki delikatny. Wyrywny bardziej. Bo czuć, że jednak ma troszkę więcej koników. Noga nagowa. Nawet ten bak jest bardziej smuklejszy. Jeszcze mogliśmy sprawdzić na autostradzie, ale to za chwilkę sobie pojedziemy znowu na autostradę. Te winglety, czy one faktycznie coś odpychają tego powietrza, czy raczej są, bo są. Co jeszcze? Testujemy te grzane manetki, ale dzisiaj jest za ciepło, żeby je przetestować takie jakieś normalnie. No widzę właśnie. No ale gdzie, żebyśmy zjechali? Dzień dobry. Dobry. Obrócimy sobie w miejsce bardziej bezpieczne. Nie ma problemu. Na parking na przykład. Dobrze. Tak. Ale fajna jazda testowa, no. No, na stopie się zatrzymałem raczej. Także tak, kontrola na jeździe testowej. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Ale może się zdarzyć zawsze. Dobra. Próbujemy, szanowni państwo, winglety. Na razie są w pozycji na dole. Mamy 100 na godzinę. Jak odczuwasz, Agatko? Jeden podniesiony. Drugi podniesiony. A ja czuję bardziej po ramionach, jakby mnie teraz smyrało. Czyli no rozumiem. Także podniesione dają takie wrażenie, jakby wiatr na nas napierał, czyli chłodzą nam, no ja bym powiedział, że pod pachami. Agata podpowiada, że trochę po barkach bardziej daje, a teraz jedziemy 100 na godzinę, a teraz sobie je obniżymy troszeczkę. I teraz mi się wydaje, że bardziej wieje w ogóle. Inaczej wieje, bo bardziej po nogach mnie chłodzi. Dobra, spróbujemy teraz przy wysuniętych wingletach prędkość autostradową.
Natomiast no bardziej jest tu odczuwalny wiatr. Nie wiem, czy to kwestia szyby. Dobra, czyli na pewno szyba raczej do korekty. Nie wiem jak zawieszenie, bo mam wrażenie, że bez tego kufra on bardziej pływa, ten motocykl. Ale być może to nowe zawieszenie. Sobie sprawdzę, bo w menu pewno nic nie ustawię w tym momencie. Mamy tu assist, a nie, coś jest zawieszenia aktywne. -2, czyli to jest bardziej komfortowy, a spróbujemy go na 0. Albo nawet bardziej usztywnić. No wiadomo, że u Ciebie te testy bez oparcia to są kiepskie, tak. Ale po usztywnieniu on się lepiej prowadzi. Tak. To jest to, co mówiłem w naszym RTK-u, że musimy usztywniać zawieszenie z komfortowego na to bardziej wygodne. No też inaczej by było, jakbyś się opierała na oparciu, tak? Bo tak to się bardziej przysuwasz do mnie, więc... Także fajny, ale... Czy to jest powód po takiej no, niedługiej jeździe? No dobra, no fajnie, bo są wskazania, zamiast moich lusterek są trójkąciki, tak jak w GS-ie. Czyli mamy ten martwe pole, radar z przodu, z tyłu. Jak coś, to te grzane możesz sobie już wyłączyć, bo... Dobra. Agata mówi, że dupy nie czuje, także nie wiem, co muszę zrobić. Może podnieść go na koło. No, powiedział, że nie jest źle, jeśli chodzi teraz o prowadzenie, bo ktoś strasznie zmiękczył to zawieszenie. No teraz już po jakichś paru kilometrach się przyzwyczaiłem do tego wiatru, aczkolwiek bardziej jest odczuwalny aniżeli... A być może też geometria się zmieniła, jak to zawieszenie wyregulowałem bardziej. Nie wiem, nie znam do końca wszystkich ustawień, bo to nie jest na jeden dzień testowania. Co tu jeszcze możemy? Ostrzeżenie przed kolizją z przodu jest, z tyłu jest, hill holder. Dobrze. Skrzynia działa tak samo jak w GS-ie. Jeśli chodzi o dźwięki, no poza wiatrem, to też wydaje mi się, że podobnie jak w GS-ie. Komfort chyba taki sam jak na RTK-u. Agata twierdzi, że taki zicek za dupek, chociaż wydawał się szerszy na pierwszych oględzinach, z tego co pamiętam, co mówiłaś. No w mieście myślę, że nie ma co testować, no wiadomo, że to raczej jest do pokonywania kilometrów by było. Aczkolwiek tam mamy lepszą ochronę przed wiatrem na takie dłuższe podróże. Jeszcze zobaczymy jak... Dobra, obniżę teraz tą troszkę to jest drugiego bez włączania aktywnego tempomatu, to tak ciężko. Na pewno w następnej wersji będzie to w automacie. Ale teraz bardziej wieje po jajkach. Bo to czuję, akurat mam meszowe spodnie, no czuję, że tu bardziej po udach mi wieje w tym momencie. Tak, teraz właśnie złożyłem je. Także zdecydowanie bardziej po nogach. Po nogach i po brzuchu mi przynajmniej tak bardziej wieje. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, 45 minut wiadomo, że to nie jest czas, w którym poznasz wszystkie za i przeciw motocykla. Ale o ile pamiętam, w R1250 tej pierwszej jeździe, ten niebieski, nomen omen to też jest niebieski,
nie byłem zadowolony, bo wiało tobie i dostaliśmy tą wersję obniżoną, to tam jednak miałem nadzieję, że ten motocykl kiedyś będzie nasz, no i tak się stało po 3 latach. Tak tutaj, poza automatem, który mam w GS-ie, to zawieszenie pewno kwestia przyzwyczajenia, bo mówię, już je wyregulowałem. Pewno Dynamic jeszcze bardziej je zmieni, zaraz zobaczymy, może nawet Pro dajmy. Ok. No nie wiem czemu w Pro akurat radar wyłączył z przodu. Ale czy on go bardziej usztywnia w tym momencie? Już zaraz sobie zobaczymy. Jaka tutaj jest opcja regulacji. Można jeszcze bardziej usztywnić, bo to w każdym trybie jest inaczej. Można jeszcze bardziej usztywnić z tego co widzę. Albo bardziej zmiękczyć. No ale wydaje mi się, że on się podniósł w tym momencie, jak jest na Pro. Już taki jest bardziej zwarty. Takie odnoszę wrażenie, bo widzę on podobno kąt pochylenia główki ramy zmienia w jakimś tam zakresie, ale całkiem inaczej, tak jakbym nagle wyżej zaczął siedzieć. No. Czekaj, wrócę z powrotem sobie na road. No, on tak jakby się teraz obniżył, wiesz? Tak. Tak jakby powędrowała ta główka no pod innym kątem, tak. Czekaj, ja to zobaczę na kierownicy może. No takie mam wrażenie, że coś się dzieje tutaj z tym kątem. Jeszcze raz sobie. Na pewno to są tak minimalne posunięcia, że tego aż tak nie widać naocznie, ale no tu road taki bardziej komfortowy, a Dynamic to jakby taki bardziej spięty. Ok, no tutaj to bym musiał troszkę dłużej pojeździć, ale tak właśnie na pierwszy rzut oka to jakby troszkę bardziej usztywnia to zawieszenie, ten Dynamic Pro. Ok, no na pewno wiemy, że jest głośniejszy. Na plus dla mnie mówię, no skrzynia biegów, no dla mnie to w GS-ie to jest rewelacja. Jeszcze tym bardziej w takim turystycznym motocyklu. Nie wiem, czy tu tak samo, czekaj. Nie tu. Tu bym musiał to. Regulacja odstępu, szyba i DCT. Tylko, czyli tu nie ma takiego podnoszenia jak w GS-ie, że sobie możemy zrobić manualnie. Ok. Co to jeszcze mamy tak na szybko? Także tak wygląda i prezentuje się tak na szybko nowy AirTag. Niestety bez oparcia dla pasażera. Światła spoko, skrzynia biegów spoko, szyba do wymiany, chociaż to już jest ta wysoka. Zawieszenie jeszcze chyba za krótko pojeździliśmy, żeby oceniać jak to wygląda. Ma takie super małe gmole. A tak poza tym chyba fajnie się prezentuje. Światełka z tyłu też. Nagrasz jakiś filmik, jak puszczę światła? Z tyłu.
Świecą? Świecą. Chciałbym zobaczyć i z przodu jakbyś mogła. Ja jeszcze włączę też długie. No nie wiem nawet gdzie są kierunki tutaj. Gdzie są kierunki? Aha, tak jak w GS-ie. Okej.